Witajcie w kolejnym materiale na kanale Battle Brush. Dzisiaj zaprezentuję Wam, w jaki sposób pomalować tereny do gry Age of Sigmar Spearhead z boxa Scaventide. W skład tego zestawu wchodzą dwa duże oraz dwa małe tereny. Na początku filmu zobaczycie, jak pomalować duży teren, a w kolejnej mały. Dla ułatwienia zostawiłem rozdziały, żebyście mogli obejrzeć interesujące Was fragmenty. Zobaczycie, jak pomalować bloki na ścianie, uzyskać rdzawą metalową powierzchnię, a na koniec doprawić wszystko efektem poświaty z zielonych run. Mam nadzieję, że materiał będzie pomocny, dlatego też dajcie znać w komentarzu, co o nim sądzicie i czy udało Wam się pomalować swoje tereny. Na sam początek zacząłem od pokrycia cegieł i kamiennych elementów kolorem Dark Sea Grey. Będzie to podkład naszych ścian, żeby wydobyć z nich później ciekawe wzory. W tym przypadku warto pomalować je większym pędzlem. Ja użyłem do tego mojego pędzla do dry brushingu. Następnym w kolejce był Zandri Dust, by zbudować przejście w piaskowe odcienie. Kolor ten dał nieco efekt czynników zewnętrznych otoczenia, gdzie takie ruiny mogły stać. W tym przypadku też nie żałowałem pokrycia farbą, chociaż warto jej użyć już nieco mniej. By przejść do nieco jaśniejszych odcieni, użyłem Ushabti Bone, co powoli przybliżyło mnie do pożądanego efektu. Powoli też zaczęły wyłaniać się tekstury ścian. Ostatnim detalem było nałożenie farby Ivory, która była wisienką na torcie. Pamiętajcie, żeby nie dociskać zbyt mocno pędzla, by nie pokryć w 100% poprzednich warstw kolorów. Dzięki temu uzyskacie naturalniejszy efekt. Po pomalowaniu kamiennych bloków nastał czas na metalowe wykończenie ścian. Użyłem do tego mieszanki koloru Atom Rust oraz Vallejo Charred Brown w stosunku 2:1. Nałożyłem tą farbę lekko rozwadniając ją na mokrej polecie, dzięki czemu poprzednio wypracowane tekstury nadały ładny wzorek. Kiedy farba wyschła, nałożyłem na nią Agrax Earthshade. Na początek wystraszyłem się efektu, bo zaczęło to wyglądać dziwnie, ale spokojnie. Wystarczy nałożyć na tą powierzchnię matowy lakier Ultramat, co zmienia wygląd o 180 stopni. Wystarczy cienka warstwa na powierzchni, gdzie został użyty Earthshade. Po tym nałożyłem jeszcze metaliczny złoty kolor, używając dry brushingu. Wystarczyło tylko kilka drobnych muśnięć pędzlem. Następnie zabrałem się za żelazne elementy. Pokryłem wszystkie kolorem French Mirage. Kolejną warstwą był Dark Sea Blue. Tym razem użyłem dry brushingu na poprzedniej warstwie, żeby tylko lekko podkreślić jaśniejsze fragmenty. Później dodałem jeszcze dry brushing metalicznym Chainmail Silver. Na koniec żelazo pokryłem shadem Null Oil. Do drewnianych belek użyłem mieszanki Bestie Brown i Charred Brown od Vallejo. W tym przypadku radzę zmieszać te dwa kolory wedle uznania, aż kolor Wam się spodoba, ewentualnie zacząć od czegoś jak 1:1.
Bardziej zagłębione elementy drzewa oraz drzwi pomalowałem kolorem Rhinoxide. Warto zaopatrzyć się w mniejszy pędzel, np. rozmiaru 1 do drobnych zagłębień. I w końcu najciekawsza część, czyli oświetlenie. Zacząłem od użycia podkładu dla ognia i kryształów, w tym przypadku German Uniform. Kolejnym kolorem był jaśniejszy green skin. Tutaj już zacząłem używać dry brushingu, żeby zrobić przejścia między kolorami. Następnie użyłem Emerald Forest do jeszcze jaśniejszych elementów. Zaczęło to już wyglądać naprawdę ładnie. Na koniec dla największego kontrastu użyłem Yellow Green. Dajcie znać, co sądzicie o tych świecących kamieniach w komentarzach. Podobną kolorystykę zastosowałem dla ognistej kuli. Tym razem użyłem jednak wet blendingu, czyli techniki mieszania kilku kolorów, kiedy są jeszcze mokre, by uzyskać przejścia między nimi. Chyba też nie wyszło to całkiem źle. Następnym elementem były runy. Kolorystyka pozostała bez zmian. Jedyna moja uwaga to zaopatrzyć się w mniejsze pędzle, np. rozmiaru 1 oraz poczekać, aż wszystkie warstwy wyschną przed kładzeniem kolejnych. Dla ułatwienia możecie też lekko rozwodnić farby, by łatwiej je nakładać w szczeliny. W ogóle jak teraz na to patrzę, to kolorystyka bardzo przypomina mi logo Monsterka. Chyba zaraz skoczę do żabki. Z kościotropami nie było już dużej filozofii. Pomalowałem je moją standardową mieszanką Ushap T-Bone, a później lekki glaze, Rackard Flash oraz Earthshade w zagłębieniach. Mam nadzieję, że właśnie nie połamałem sobie języka. Na koniec najfajniejsza część, czyli tworzenie efektów świetlnych. Posłużyły mi do tego poprzednie odcienie zieleni. Taki efekt możecie uzyskać stosując dry brushing i nakładając farbę w miejscach, gdzie myślicie, że padałoby światło od run i ognia. Na tym przykładzie widzicie, że nakładam je głównie na kantach oraz przeciwległych ścianach, jeśli naprzeciwko fragmentu ściany znajduje się źródło światła. Stopniowo zmieniałem barwę od najciemniejszej do najjaśniejszej, dzięki czemu osiągnąłem przyjemny dla oka efekt światła. A jeśli dotarliście aż tutaj, to prosiłbym o małą przysługę, czyli subskrypcję oraz łapkę, a jeśli macie jakieś uwagi do materiału, to także komentarz. Dzięki temu widzę, że kanał idzie w dobrą stronę.
I w końcu przechodzimy do kolejnej części filmu, czyli małych terenów. Kolorystyka jest bardzo podobna. Na początku użyłem Dark Sea Grey oraz Sandry Dust na wszystkich elementach skał i ścian. Ostatnim ich kolorem był Ivory, żeby wydobyć najjaśniejsze części. Później użyłem znanej już Wam mieszanki rdzawych kolorów Rust oraz Charred Brown do zbroi oraz maszyn, bo uznałem, że po dłuższym czasie wszystko zardzewiało. Metalowe fragmenty pokryłem Dark Sea Grey. Kiedy farba wyschła, użyłem dry brushingu do pokrycia metalu Chainmail Silver. Rdzawe kolory natomiast pokryłem Glorious Gold, także używając dry brushingu. Wszystko z wyjątkiem ścian oraz podstawy pokryłem Agrax Earth Shade, a później lakierem Ultramatte, żeby nie zniwelować niechciane połyski. Do drewnianych elementów tym razem użyłem Charred Brown, co dało też dobry efekt ciemnego drewna. Użyłem dry brushingu do lekkiego wydobycia tekstur skał, używając przy tym koloru Gordon Brown. Przechodząc już do oświetlenia, użyłem takiej samej mieszanki odcieni zieleni jak wcześniej, zaczynając od German Uniform jako podkład, następnie Greenskin, Emerald Forest oraz Yellow Green. Wszystko możecie teraz na spokojnie zobaczyć na materiale. Proces tworzenia efektu świetlnego nie różnił się praktycznie niczym od dużych terenów. Zasada była ta sama. Zdefiniować, gdzie może padać światło i w tą stronę rozprzestrzeniać je, używając dry brushingu coraz to jaśniejszymi odcieniami zielonego.
Tutaj też zachęcam do oglądania, jeśli macie wątpliwości, gdzie go zastosować. Na sam koniec przypomniałem sobie o rubinach, których nie pokolorowałem. Użyłem tutaj Gory Red oraz Bloody Red od Vallejo. Gory Red do podkładu, a następnie glazingiem Bloody Red do refleksów światła. A tutaj przedstawiam efekt końcowy. Jeśli materiał był przydatny, to wiecie co robić. Cześć!